Witam serdecznie dzisiaj po południu. WIG20. Co nam mówi dzisiejsze zachowanie polskiej giełdy? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i zachęcam wszystkich do tego, żeby się zapisywać. Tam na dole link w opisie na XTB Investing Masterclass. To wydarzenie będzie miało miejsce już wkrótce w listopadzie. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. WIG20. Co nam mówi dzisiejsze zachowanie polskiej giełdy? Na samym początku przeanalizujmy dzisiejsze dane makroekonomiczne. To są wstępne, październikowe odczyty wskaźników PMI, najpierw dla gospodarek z Europy. Dzisiaj podczas sesji amerykańskiej dostaniemy tożsame dane ze Stanów Zjednoczonych i będziemy mogli powiedzieć zdecydowanie więcej, co się dzieje na początku czwartego kwartału w gospodarkach, czy te ożywienie, które nieśmiało się pojawiło w gospodarce, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych w trzecim kwartale, czy jest kontynuowane, i od tego bardzo wiele zależy, ze względu na to, że rynek akcyjny teraz tylko czeka na pozytywne informacje, żeby zacząć dyskontować ożywienie gospodarcze, żeby mieć pretekst do tego, żeby wywołać rajd Świętego Mikołaja, później efekt stycznia i wszystkie te lokalne czynniki, które będą sprzyjały kontynuacji tendencji wzrostowej. Na razie dane makroekonomiczne ze strefy euro nie były zbyt atrakcyjne, co widać na tych wykresach, nie sygnalizują nam kontynuacji odbicia jakiegoś ożywienia gospodarczego. To jest zła informacja, ale dane ze Stanów Zjednoczonych mogą być inne i to będziemy teraz śledzić. Na chwilę obecną obserwujemy, że indeks WIG20 reaguje bardzo optymistycznie na wczorajsze cofnięcie na rentownościach amerykańskich obligacji, na tym, co się wydarzyło na euro-dolarze, czyli na osłabieniu amerykańskiego dolara, i ta fala optymizmu powoduje oddalenie się od poziomu 2000 punktów, co widać bardzo ładnie na tym wykresie w ujęciu nieco krótkoterminowym, czyli wsparcie zaczyna działać. Inwestorzy widzą, że z punktu widzenia technicznego wciąż jest zdecydowanie bardziej prawdopodobne, że giełda papierów wartościowych pójdzie w górę, że będzie duża szansa na to, żeby wywołać następną falę wzrostową, żeby ten optymizm zagościł na dłużej, żeby mogła się powtórzyć ta fala wzrostów, która w ostatnim tygodniu była obserwowana, i żeby zarysować, że przewagę mają kupujący akcje, że przewagę mają ci, którzy wierzą w to, że indeksy giełdowe pójdą w kierunku oporów 2300-2500 punktów. Natomiast kiedy zobaczymy taką średnioterminową perspektywę, to jest ona jeszcze bardziej optymistyczna, ponieważ naprawdę zachowanie się indeksu WIG20 w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach względem poziomu 2000 punktów zdecydowanie faworyzuje optymizm, więc zachowanie polskiej giełdy daje nam potencjał, rośnie optymizm, że te scenariusze naprawdę dobre dla akcji, te scenariusze optymistyczne będą kontynuowane, i zobaczymy dzisiaj, gdzie będzie zamknięcie podczas tego dnia, podczas dzisiejszej sesji. Jeżeli zamknięcie indeksu WIG20 będzie na swoich maksimach, to nie będzie większego górnego cienia dziennej świecy, to naprawdę jeszcze bardziej wzrośnie prawdopodobieństwo, że w kolejnych dniach, w końcówce października, na początku listopada będzie realizowany scenariusz wzrostowy, prowzrostowy. A jeżeli dodatkowo, przypominam, będzie zachowane to, że sygnały prowzrostowe na euro-dolarze będą utrzymane, to naprawdę inwestorzy zagraniczni łakomym wzrokiem będą patrzyli na wszystkie polskie aktywa, ponieważ, przypominam, dla inwestorów zagranicznych liczy się to, co się dzieje na globalnych przepływach kapitału obserwowanych na głównej parze świata. Jeżeli na euro-dolarze będziemy się odwracać na trend wzrostowy, to ten kapitał z Wall Street będzie szukał stopy zwrotu, a rynek taki jak warszawski parkiet będzie idealny do tego, żeby tutaj zacząć akumulować akcje, żeby wycisnąć go bardzo wysoko, plus dodatkowo zarobić ekstra stopy zwrotu na zachowaniu krajowej waluty, ponieważ równolegle powinniśmy wtedy obserwować umocnienie krajowej waluty z przebijaniem ważnych wsparć, które są już blisko na euro złotym czy też na dolar złotym. Jeżeli równolegle euro-dolar pójdzie w górę, to przypominam, zdecydowanie silniej będzie się umacniać złoty względem amerykańskiego dolara, a w takiej perspektywie ruch w kierunku 4 zł jest jak najbardziej
prawdopodobny. I kolejnym beneficjentem tego powinny być polskie obligacje, ale o tym będzie troszeczkę dłużej, ze względu na to, że polskie obligacje oczywiście reagują na globalne tendencje na obligacjach, a te są, jak wiemy, globalnie wyprzedawane. Ale równolegle zobaczmy, co się dzisiaj wydarzyło, ponieważ Węgrzy zaskakująco obniżyli stopy procentowe też aż o 75 punktów bazowych, powielając to, co się działo w Polsce we wrześniu. Stopy procentowe spadły o 75 punktów bazowych, prognoza była tylko o 50 punktów bazowych. Jest to dla rynku pewnego rodzaju zaskoczenie, ale jednocześnie pokazuje, że cały region jest już teraz w fazie łagodzenia polityki monetarnej. Prawdopodobnie w listopadzie będziemy mieć także obniżkę stóp procentowych w Czechach. Jeszcze bardziej zwiększy się szansa na to, że kontynuacja obniżek stóp procentowych, łagodzenia polityki monetarnej w Polsce będzie kontynuowana. Rada Polityki Pieniężnej wygląda na to, że podjęła słuszną decyzję, wyprzedzając, będąc takim kreatorem polityki monetarnej w całym regionie, dając polskiej gospodarce największy potencjał ku temu, żeby skorzystać na fali ożywienia gospodarczego na całym świecie, a ożywienie gospodarcze teraz jest moim zdaniem scenariuszem bazowym, więc tą decyzję Rady Polityki Pieniężnej należy odczytać bardzo pozytywnie. Plus należy także pamiętać, że potencjalne dalsze obniżki stóp procentowych sygnalizowane już teraz przez cały region, bo Węgry obniżyły także stopy procentowe, sprzyjają temu, żeby giełda papierów wartościowych szła mocniej w górę. Przypominam, obniżki stóp procentowych faworyzują to, żeby giełdy szły w górę, bo akcje wtedy są wyceniane wyżej poprzez ten współczynnik dyskontowy, jaką jest stopa procentowa. Dlatego też dzisiejsze zachowanie giełdy papierów wartościowych mówi nam, że wyraźnie i to jeszcze bardziej rośnie prawdopodobieństwo realizacji tych optymistycznych scenariuszy na giełdach papierów wartościowych w kolejnych dniach i na początku listopada. I w tym miejscu, drodzy Państwo, jeszcze raz zachęcam do wszystkich materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu, o danych makroekonomicznych oraz o tym, jak w takiej sytuacji myślą profesjonalni, zawodowi traderzy, ponieważ teraz, kiedy mamy podwyższoną zmienność, kiedy rynek zachowuje się bardzo ciekawie, taka zmienność faworyzuje strategie inwestycyjnych tych profesjonalnych traderów. Naprawdę warto się z tym materiałem zaznajomić, on jest tam podlinkowany na dole w opisie i w komentarzu. No i rynki zagraniczne. Naprawdę zwracajmy szczególną uwagę na zachowanie amerykańskich obligacji, czy to odbicie od poziomu rentowności 5% będzie kontynuowane. Jeżeli tak się stanie, to w takiej sytuacji będziemy świadkami nawrotu do tego, żeby ryzyko było kupowane, ponieważ spadki rentowności będą sprzyjały temu, żeby popyt na ryzyko w skali globalnej atakował rynek ryzyka. Widzimy w ostatnim czasie, jaka jest różnica w zmienności między obligacjami a giełdą papierów wartościowych i naprawdę ten materiał, który przed chwilą sygnalizowałem, żeby obejrzeć, naprawdę warto przestudiować także pod kątem wykorzystywania zmienności, a wygląda na to, że ten wykres, który teraz jest w tle, faworyzuje rynek obligacji, który teoretycznie powinien być bardzo spokojnym rynkiem, niż rynek akcyjny i widać na wykresach zachowania poszczególnych obligacji, że naprawdę to widać w czasie intraday, czyli w czasie dnia. Patrzymy także na zachowanie euro-dolara. Na razie po tych danych PMI euro-dolar spróbuje zanegować wczorajsze wybicie. I będziemy czekać także na te dane ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli się utrzymamy nad poziomem 1,0650, to te sygnały prowzrostowe będą naprawdę scenariuszami potwierdzonymi, będą zwiększały szanse na ruch w kierunku poziomu 1,0850. Natomiast jeżeli doszłoby do spadku poniżej 1,06, to w takiej sytuacji będzie negacja tych sygnałów. Cały pas 50-pipsowy między 1,06 a 1,0650 to jest ziemia niczyja. Im bliżej będziemy poszczególnych poziomów, tym będzie się bardziej zwiększało prawdopodobieństwo realizacji jakichś scenariuszy. Ja osobiście myślę, że jest większa szansa na realizację tych prowzrostowych niż prospadkowych, a utwierdza mnie temu przekonaniu wykres obligacji, gdzie jak widzimy po wczorajszej sesji bardzo wyraźnie wzrosło nastawienie inwestorów właśnie, żeby obstawiać te prowzrostowe scenariusze niż prospadkowe, plus zachowanie innych par związanych z euro, gdzie widzimy, że ta presja
jest globalna na rynek euro. To nie jest tylko efekt osłabienia amerykańskiego dolara, tylko wczoraj kapitał zaczął kupować euro przez bardzo wiele, praktycznie wszystkie crossy. No i teraz przejdźmy do rynku akcyjnego, jeżeli chodzi o świat. Zaczynam od pokazania, jaki jest teraz sentyment inwestorów. Bloomberg zrobił badanie i okazuje się, że inwestorzy są ci detaliczni są bardzo podobnie optymistycznie nastawieni jak inwestorzy profesjonalni, ale ankieta Stowarzyszenia Inwestorów w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że jesteśmy bardzo daleko od poziomów ekstremalnie optymistycznych. Nastroje generalnie są neutralne, dlatego też moim zdaniem jest to optymistyczna, dobra wiadomość dla giełd papierów wartościowych. Jeżeli te rentowności amerykańskich obligacji nie będą już dalej rosły, to moim zdaniem jest duża szansa na wzrostową sesję na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, a im bardziej odbijemy od poziomu wczorajszego zamknięcia, tym większa szansa na to, że inwestorzy naprawdę będą wierzyć w to, że obroni się jednak ta średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym, którą teraz testujemy. Pamiętajmy także, że rynek boi się o eskalację konfliktu zbrojnego między Izraelem a Hamasem i to też jest ten czynnik, który zepchnął teraz indeksy giełdowe w dół. Jak widzimy, indeksy giełdowe w Europie mają już od swoich maksimów w tym roku cofnięcie o 10%. To jest typowa korekta, którą obserwujemy bardzo często na indeksach giełdowych, także w Stanach Zjednoczonych, więc jest to także sygnał, że potencjał ku temu, żeby zakończyć tą korektę, jest duży. Indeks Eurostoxx jest na swoim ważnym wsparciu, to także widać, a giełda papierów wartościowych w Niemczech, jeżeli podczas sesji amerykańskiej ryzyko będzie kupowane, to będzie miała szansę powielić ten optymistyczny scenariusz, będzie sygnalizowała, że jest duża szansa i rosnąca szansa na powielenie scenariuszy prowzrostowych. Natomiast co jest także interesujące, to dane makroekonomiczne i prognozy wzrostu gospodarczego zaczynają sygnalizować, że w następnych kwartałach i latach niemiecka gospodarka wyprzedzi pod względem wielkości gospodarkę Japonii i niemiecka gospodarka stanie się trzecią największą na całym świecie. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że bilanse banków centralnych generalnie cały czas mają tendencję do tego, żeby się zmniejszać, a to jest z kolei negatywna informacja dla giełd papierów wartościowych. Jednak przypominam, teraz jest faza dyskontowania ożywienia gospodarczego i w naturalny sposób te dane mają potencjał ku temu, żeby być co najmniej zignorowane. Rynek ryzyka to także rynek złota. W tym wypadku widzimy, że jest szansa na wygenerowanie jakiejś korekty spadkowej, chociaż rynek cały czas boi się o wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rynek miedzi niestety nie pokazuje nam nic nowego. Opór $8100 cały czas jest w grze. Widać lekkie spadki na rynku ropy naftowej, a to sprzyja popytowi na ryzyko, ponieważ zwiększa szanse na spadki rentowności amerykańskich obligacji. Natomiast naprawdę warto cały czas monitorować zachowanie Bitcoina, gdzie presja na wzrosty się utrzymuje. Podczas początku sesji na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, na rynkach amerykańskich widzimy, że jesteśmy blisko maksimów. Po tym rajdzie ponad 10% w ostatnich godzinach Bitcoin utrzymuje wybicie z konsolidacji i naprawdę, jeżeli Amerykanie to potwierdzą, to będzie to wskazówka zwiększająca szanse na to, że wkrótce dojdziemy do tych poziomów okolic $40 000. Świeca tygodniowa będzie budowana o charakterze wyjątkowo prowzrostowym. No i naprawdę przyjęcie tych informacji o Bitcoinie, o ETF-ie na Bitcoin będzie odczytana przez rynek jako zachęta do tego, żeby w długim terminie też faworyzować scenariusze prowzrostowe, dać im więcej niż 50% szansy na realizację i moim zdaniem to jest właśnie scenariusz bazowy. Drodzy Państwo, pomimo wszystkich informacji, tych negatywnych i pozytywnych, naprawdę w tym miejscu zachęcam do zapoznania się z tym fantastycznym materiałem, tam na dole podlinkowanym w opisie i w komentarzu, jak myślą w takiej sytuacji zawodowi, profesjonalni traderzy. Zmienność, jak widzimy, obligacje na Bitcoinie, na złocie, na indeksach giełdowych jest duża, podwyższona i warto wiedzieć, jak wykorzystać takie zachowania do tego, żeby zwiększyć szanse na sukces, a zmniejszyć szanse na porażkę na rynkach finansowych. Naprawdę ten materiał warto znać, jest on podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy
jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, dużej dodatniej stopy zwrotu. Trzymajcie się, cześć!